Takie miałem plany ambitne na ten tydzień, pomontować zaległe filmy, dokręcić filmy, popisać artykuły. Jeden mam rozgrzebany, myślałem, że go skończę, ale niestety go nie skończę, przynajmniej nie teraz, bo jak ostatnio był film o czarnych chmurach nad czarnym prochem, tak teraz okazuje się, że czarne chmury mogą zgromadzić się nad nożami. W poprzednim filmie mówiłem, parę razy się tam hamowałem, że nie będę mówił, bo nie będę podpowiadał, no ale poruszyłem temat noży, tak? No i proszę bardzo, Rzeczpospolita wczoraj, 3 października, opublikowała artykuł, który niestety jest za paywallem, więc nie opublikuję screenów z jego całą treścią, tylko wybrane fragmenty, do nich się odniosę. Link oczywiście będziecie mieli na dole, więc kto będzie chciał, to sobie przeczyta. A prawdopodobnie też przedrukują to inne media w Polsce. W każdym razie artykuł, tę stronę Wam wkleję, bo to widać bez paywalla. Noszenie noża w miejscach publicznych będzie surowo karane. Tak? Czyli tytuł jest pytaniem, czy noszenie noża w miejscach publicznych będzie surowo karane. Nasilają się ataki w dzień w centrum miast. Eksperci postulują wprowadzić zakaz noszenia noża w miejscach publicznych. I znowu widzimy tę idiotyczną tendencję do radzenia sobie z problemem poprzez zakazywanie. Tak? Było tak, jak sławny, niesławny NSZZ policjantów wystosował petycję, tak, do Sejmu w sprawie czarnego prochu, podpierając się tym, że w ostatnich miesiącach, że było 5 przypadków, nie podali czasu, ale że było 5 przypadków użycia broni czarnoprochowej, głównie przeciwko policjantom i to jest przyczynek do tego, żeby zabronić. Zdarzają się ataki z użyciem noża, co jest najprostszym sposobem radzenia sobie z tymi atakami, to zabronić noża, tak? I tak będziemy zabraniać wszystkiego i uznajemy, że zabranianie pewnych rzeczy spowoduje, że te rzeczy nie będą się dziać. To jest w sumie dobry pomysł, bo może by wprowadzić jakiś odgórny zakaz popełniania przestępstw. Może na przykład kodeks karny. Gdybyśmy wprowadzili katalog czynności, które są sprzeczne z obowiązującym prawem, tak? I przypisali tym czynnościom jakieś kary i nazwali to kodeksem karnym, to zgodnie z tą logiką wyeliminowałoby to przestępstwa. Może trzeba by się zastanowić nad wprowadzeniem kodeksu karnego. To jest niegłupia idea. Może niech Sejm wprowadzi kodeks karny. Tak? Na pewno zadziała, na pewno nikt nie będzie popełniał przestępstw, na pewno nikt nie będzie popełniał też tych przestępstw zagrożonych najwyższą karą pozbawienia wolności, bo KSA już nie ma. Więc tendencja do zaostrzania, zabraniania i wykluczania pewnych rzeczy. Bo przekonanie jest takie, że w ten sposób na pewno temu zapobieżemy. Otóż nie, dlatego że źli ludzie zawsze będą robić złe rzeczy i jedynym sposobem na to, żeby ci ludzie nie robili tych złych rzeczy, jest eliminacja tych złych ludzi. Nie mówię, że fizyczna, ale złapanie i odizolowanie od społeczeństwa. To jest jedyny sposób na to, żeby ludzie nie popełniali złych rzeczy. Bo kodeks karny funkcjonuje prawo o ruchu drogowym, funkcjonuje wiele innych zbiorów przepisów, które regulują nasze życie, zabraniając nam wykonywania pewnych czynności pod groźbą jakiejś tam kary, tak? I jak to jest skuteczne? No bardzo jest to skuteczne, działać jakoś tam działa, ale chciałem przypomnieć, a propos skuteczności zakazów i różnych innych rzeczy, co jednocześnie nie mówię, tak żeby było jasne. To, że coś nie działa, to nie oznacza, że należy to zlikwidować, ale z drugiej strony narzucanie kolejnych obostrzeń nie jest sposobem na radzenie sobie z problemem, tak? Bo mamy problem, mamy kary za jazdę po pijaku. Ile jest w każdy weekend łapanych kierowców po pijaku? Tak? Oni łamią to prawo świadomie, w mniejszym lub większym stopniu, wsiadają po pijaku za kółko. I kara może ich spotkać tylko wtedy, jeżeli ktoś ich złapie. Albo jeżeli się rozwalą na jakimś drzewie i nie daj Boże jeszcze na kimś. Tak? Bo jeżeli nikt nie skontroluje, to on będzie jeździł tak długo, aż go złapie. Bardzo prosty przykład. Tragedia sprzed 3 czy 4 tygodni, kiedy gościu za
dalej prawie 200 na godzinę po trasie łazienkowskiej po pijaku wbił się w samochód, zabił jedną osobę, ojca rodziny, zranił 4 kolejne, zranił siebie, spierdzielił za granicę do Niemiec i miał orzeczony 5-krotny zakaz prowadzenia pojazdów, gdzie po złamaniu drugiego zakazu powinien pójść siedzieć, po prostu, najnormalniej w świecie. Nie wiem, na 2 lata, tak, może by coś do niego dotarło, może. Ale mówię, zabranianie zwykłemu Kowalskiemu, praworządnemu obywatelowi kolejnej rzeczy, czarnego prochu, czy tak jak tutaj noży, jest kompletnie bez sensu, bo to robi nic, bo zwykły Kowalski nie ma zamiaru popełnić przestępstwa. A jeżeli zwykłemu Kowalskiemu odwali i będzie chciał komuś zrobić krzywdę, to i tak ją zrobi. Kamieniem, siekierą, widłami, zaostrzonym patykiem, sztachetą z gwoździem, czymkolwiek. Na spacer, spotkanie ze znajomymi, nawet na przejażdżkę rowerową. Między innymi w takich sytuacjach napastnicy zabierali ze sobą nóż, a potem nim atakowali. W miejscach publicznych, na ulicy, w parku, na parkingu. No tak, no zły człowiek, który będzie chciał popełnić przestępstwo, nie będzie się patrzył na to, co i gdzie ze sobą zabiera. On zabierze narzędzie, a czasami sobie to narzędzie stworzy. Przypomnę sprzed 6 chyba tygodni akcji, gdzie inżynierowie i lekarze za pomocą tulipanów mocno pokaleczyli ludzi, czy tam jednego człowieka, tak? No nie mieli narzędzi, zrobili je sobie, butelka, bach, mur, dziękuję i już mogę kogoś dziabnąć. Idziemy dalej. Moda na chodzenie z nożem. To jest grube. Zrobiła się moda na chodzenie z nożem i to w środowiskach nie mających kryminalnej przeszłości, zauważa jeden ze stołecznych policjantów. No, od ponad ćwierć wieku, praktycznie codziennie, za wyjątkiem udawania się na jakieś imprezy masowe albo w miejscach, gdzie wiem, że nie mogę tego mieć, nie wiem, przelot samolotem, tak, na przykład, albo wyjazd do Niemiec na targi. Noszę ze sobą nóż w takiej czy innej formie. Najczęściej jest to Lederman. Czasami, jeżeli na przykład chcę być bardziej jakiś elegancki albo nie mam chęci noszenia Ledermana, to noszę mojego Microtecha, którego znacie, tak? Sprężynowiec, nóż zabójców. A czasami jak jest jakieś coś polowego albo mam po prostu kaprys, to mam taką zetkę. Czy to są noże, którymi można zabić? No każdym z tych noży można zabić. Czy ja te noże noszę po to, żeby kogoś zabić? Nie. Tula noszę najczęściej, bo jest najbardziej uniwersalny i praktycznie nie ma dnia, żeby mi się do czegoś nie przydał, tak? Dokręcenie śrubki w okularach, przecięcie zgrzewki w dyskoncie, otwarcie czegoś, koperty, paczki, która przyjdzie. Przecież te paczki w tych nie mam tu żadnej, ale te plastikowe koperty, te torby takie, w których tam te firmy kurierskie przesyłają, to otworzyć bez noża, to można się wściec, tak? Do wielu rzeczy wykorzystuje tula codziennie. I jak setki albo tysiące, albo miliony osób, które noszą przy sobie nóż. I nie jest prawdą, że ta moda się zrobiła. To było od zawsze. Od zawsze, tylko że pan policjant najwyraźniej po prostu o tym nie wiedział albo nie zdawał sobie z tego sprawy, że ludzie noszą przy sobie noże. Tak? Nie kabary, nie maczety, nie wiadomo co, tylko właśnie folderka, jakiś automacik, tula z nożem czy coś takiego. Noszą to miliony ludzi codziennie. Jeżeli byśmy zrobili statystykę, to ona wypadnie jeszcze gorzej niż w przypadku tego czarnego prochu, bo tych ludzi z nożem na ulicy jest miliony w Polsce, tak? Miliony, a zdarzeń z tym nożem jest kilka. Znowu. Zresztą zaraz przejdziemy do tego, bo też jest dosyć ciekawa rzecz tu w tym artykule, więc nie ma czegoś takiego, że zrobiła się moda. Ludzie noszą noże. Dlaczego? Bo nóż to jest po prostu narzędzie. Tak? Ono może być użyte w złym celu do zrobienia krzywdy, ale to jest narzędzie. Człowiek wymyślił nóż kilka tysięcy lat temu, tak, żeby ciąć, przekroić kanapkę, otworzyć kopertę, taką sraką, owaką, pudełko, przeciąć kawałek sznurka, zrobić cokolwiek innego, tak, w zębach nawet podłubać, ale to jest narzędzie. Oczywiście można nim zabić. Zabić można też, przypominam, kamieniem, patykiem zaostrzonym, sztachetą z gwoździem, widłami, siekierą, samochodem,
Tak? A propos zabijania samochodem, pamiętacie ten film o tym czarnym prochu, taka mała dygresja. Ten gościu, 3 czy 4 dni później, po opublikowaniu tego filmu, było to zajście tam w okolicach Dmosina, co gościu zastrzelił nowego partnera swojej byłej partnerki, z którą on miał dziecko, a potem ten drugi też miał dziecko. Tam był jakiś taki w ogóle mindfuck lekki. No w każdym razie prawdopodobnie poszło o kobietę i gościu ponoć z czarnoprochowca zastrzelił tego nowego partnera, po czym się oddalił z miejsca zdarzenia, chyba do siebie do domu, czy gdzieś się tam ukrywał i popełnił samobójstwo, jak policja po niego przyszła, tak? I oczywiście, no, mówiłem, że czarny proch się rzadko zdarza. 4 dni później, bach, zdarzyło się. Tak, oczywiście użył czarnoprochowca do zabicia człowieka. Ale chciałem zauważyć jedną rzecz. On spowodował wypadek, bo on jadąc swoim samochodem zepchnął samochód prowadzony przez nowego partnera swojej byłej partnerki i 2 dzieci z tyłu, zepchnął ich do rowu z zamiarem zabicia, czyli pierwszym narzędziem użytym do próby zabójstwa 4 osób był samochód. Może zabronimy samochodów w takim wypadku, tak? Wracamy do pana policjanta, który mówi, że zrobiła się moda na chodzenie z nożem. Dobrze, że Paweł Supernat z Survival Techu tego nie czyta, bo by chyba umarł ze śmiechu. Dalej są przypadki tam opisane, że na bulwarach wiślanych tam został ugodzony nożem 17-letni chłopak przez 15-letnią dziewczynę. Podobnych ataków było więcej, nie tylko w Warszawie, ale także w Krakowie, Gdańsku, na Lubelszczyźnie i w wielu innych miejscach, i w Mozambiku, i w Berlinie, i w Londynie, podejrzewam, w miejscach, gdzie noszenie noża też jest zabronione. Chciałem zauważyć, że jak w Wielkiej Brytanii zabroniono posiadania przy sobie noża, no to ludzie przestali nosić przy sobie noże, a panowie przestępcy zaczęli nosić dłuta, śrubokręty, noże do tapet albo innego typu narzędzia, którymi ja widziałem ostatnio jakiś film taki, gdzie tam jeden z inżynierów coś przyfikał i we 2 chyba pobili jakiegoś Irlandczyka. No i później ten inżynier został dopadnięty przez, okazało się, że zadarł z jakimś lokalnym gangiem, tak? Nie jakimiś nie wiadomo jakimi mordercami, no ale z ekipą po prostu z miasta. No i dopadli tego inżyniera w jakimś parku. Jeden z nich miał w ręku narzędzie, którym okładał pana inżyniera, młotek. Tak? Nie mógł nożem, to użył młotka. Jezu. Sorry, postaram się więcej tego nie zrzucać. Tak, czyli skończyliśmy, że... O, i teraz jest bardzo ciekawa rzecz. Słuchajcie, oni chcą zabronić noża, bo zrobiła się moda, bo pierwsze zdanie artykułu. Nasilają się ataki w dzień w centrum miast. Eksperci postulują wprowadzić zakaz noszenia noża w miejscach publicznych. No to w tym samym artykule. W ubiegłym roku w Polsce doszło do 559 zabójstw, o 60 więcej niż rok wcześniej. Przy czym nie jest podawane, czym zostały te zabójstwa dokonane. Tak, dalej twierdzę, że nóż jest najpopularniejszym narzędziem, ale najczęściej jest to nóż kuchenny i najczęściej takie zabójstwo odbywa się w domu. Tak, najczęściej. I jedziemy dalej. W obecnym roku od stycznia do września było ich 373. I teraz jest najlepsze. O 48 mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, czyli w 2023 roku od stycznia do września było 421 zabójstw. W tym jest 373. Ale jak w pierwszym zdaniu czytamy, nasilają się ataki. Pomimo, że liczba spada, to jednak się nasilają. Bardzo ciekawa logika. Tutaj dalej jest napisane, że w samej Warszawie tam tyle, gdzieś tam to tyle. Następny akapit. Tu piszą o tym, że można zauważyć niepokojące zjawisko, czyli takie polegające na tym, że ataków dokonują osoby dotąd niekarane, w tym młode. I wypowiedź kryminologa, profesora Brunona Hołysta, jeżeli to jest ten profesor Brunon Hołyst, o którym ja myślę, to faktycznie jest wybitny kryminolog, rocznik 1930, który mówi:
Można powiedzieć, że zabójstwo stało się przestępstwem demokratycznym. Nie ma warstw społecznych, które są od niego wyłączone. A sprawcy nie liczą się z obecnością innych, atakują także na ulicy w dzień, często nawet nie żałują swoich czynów. Dość odważna teoria o tym, że zabójstwo stało się przestępstwem demokratycznym i nie ma warstw społecznych. Czyli co? Czyli teraz się stało, a wcześniej były jakieś warstwy społeczne, które dokonywały zabójstw. Domniemuję, że chodzi o te niższe warstwy społeczne. Natomiast w wyższych warstwach społecznych zabójstw nie dokonywano. Pomyślmy chwilę. Eligiusz Niewiadomski. Facet, który zabił prezydenta Gabriela Narutowicza. Zastrzelił go. 3 strzały z rewolweru w Zachęcie. W miejscu jak najbardziej publicznym, w dzień, w obecności innych osób. Facet po studiach, krytyk sztuki i artysta. O dosyć dużym dorobku. Tak? Można powiedzieć warstwa inteligencka. Przed wojną bycie osobą po studiach, było coś. Tak? To już wchodziłeś do elity. Więc jakby Eligiusz Niewiadomski, mało tego, Eligiusz Niewiadomski nigdy nie żałował swojego czynu. Co więcej, zastrzelił prezydenta i po prostu stał i czekał, aż go zgarną. Nie bronił się. Skazano go na karę śmierci przez rozstrzelanie i przed rozstrzelaniem poprosił, żeby nie zawiązywać mu oczu i nie przywiązywać go do słupka i jeszcze wygłosił mowę, że zrobił to po to, żeby ratować Polskę, którą Piłsudski pogrąża. Jakby tego było mało, to był jeszcze taki koleś, tylko parę lat wcześniej. Facet nazywał się Marek Juniusz Brutus. Nie wiem, może słyszeliście. Polityk, dowódca wojskowy, mówca i pisarz rzymski. A zabił Cezara. Elita społeczeństwa, elita cesarstwa rzymskiego, tak? Zabił Cezara nożem. Biały dzień w obecności innych osób. Tak? Oczywiście to było 70, około 50 lat przed naszą erą, no ale to jeszcze bardziej stawia pod znakiem zapytania tę odważną teorię, że to jakoś obecnie w magiczny sposób przestępstwo stało się demokratyczne. Nie. Zawsze ludzie się mordowali, niezależnie od warstwy społecznej. Mordowali się chłopi nawzajem, mordowała szlachta chłopów, chłopi szlachtę, szlachta szlachtę, królów zabijano, tak? Od zawsze. Nie było nigdy rozgraniczenia. Oczywiście w pewnych warstwach społecznych, no, nie wiem, gangi Nowego Jorku, tak? Albo inne tego typu rzeczy. Wiadomo, że tam jak dochodziło do starcia gangów, czy jakiejś wendety, czy czegoś, to się rżnęli na potęgę. Do dzisiaj gangi się rżną na potęgę, ale to nie oznacza, że elity się nie rżną. No, może nie rżną, ale że nie ma przypadków morderstw i zabójstw w elitach, tak? W wyższych sferach. Nie wiem, skąd ta teoria jest. Dalej jest mowa o szokującym ataku sprzed 5 chyba dni, gdzie 66-latek zaatakował na przystanku 90-letnią kobietę nożem, tak? Że mocno ją tam pociął tym nożem, zadał jej wiele ciosów, ale chyba przeżyła z tego, co pamiętam. I sprawcę zatrzymano. I teraz coś wam powiem. Bo to jest mistrzostwo świata po prostu. Słuchajcie, znalazłem komunikat z Komendy Rejonowej Policji 3 Ochota Ursus, Włochy, który mówi, no ja wam tu go wkleję. I teraz tak, posłuchajcie tego. W trakcie przeszukania mieszkania 66-letniego mężczyzny mundurowi ujawnili i zabezpieczyli wiatrówki, kilka sztuk broni czarnoprochowej, kastet, pałkę teleskopową, nóż oraz zużytą amunicję do broni czarnoprochowej. A na zdjęciu, które wam wkleję, widzimy jakąś śmieszną replikę pistoletu. To jest chyba Makarow albo coś w ten deseń. I rewolwer CO2. Ale policjanci piszą, że zabezpieczono... Oczywiście tak, żeby nie było. Za sam kastet jest pajda, bo kastet w świetle ustawy o broni i amunicji jest bronią wymagającą zezwolenia. Więc za samo posiadanie tego kastetu
można go zupełnie spokojnie sądzić, tak? Nie wiem, coś mi się nie chce wierzyć w te kilka sztuk broni czarnoprochowej, skoro nie ma ich na zdjęciach, no ale może były. Natomiast zużyta amunicja do broni czarnoprochowej. Zastanawiam się, co znaleźli. Nagar po spalonym prochu, przybitkę i spłaszczony pocisk ołowiany. No bo tak wygląda zużyta amunicja do broni czarnoprochowej. A może to nie była amunicja do broni czarnoprochowej, tylko te kartusze z gazem. Tylko komuś z policji się pomerdało i trochę nie to napisał, co miał napisać, tak? Facet ewidentnie był trochę odklejony, no bez dwóch zdań. Zaatakował 90-letnią kobietę na przystanku. Tylko z drugiej strony, zobaczcie, to jest gościu, który miał nielegalnie kastet, czyli z założenia łamał prawo, tak? Może o tym nie wiedział. Jeżeli miał faktycznie jeszcze jakieś tam inne rzeczy dziwne, no to może świadczyć, że coś z nim było po prostu nie tak, tak? Natomiast to, że komuś się coś odklei, znowu, nie jest powodem do tego, żeby utrudniać życie normalnemu człowiekowi, tak? Bo jeżeli byśmy zakazali, dobra, załóżmy, że są te noże zakazane, tak? Nie można nosić noża w miejscu publicznym. Facet ma nielegalny kastet ze sobą, znaczy nie z sobą, w domu. No i co? Kastet jest nielegalny, a on go ma, bo ma to wywalone. Może o tym nie wiedzieć. Więc zły człowiek... Zobaczcie, jeszcze jedna. Mówiłem o tych pijanych kierowcach, tak? Że pijany kierowca zasadniczo może wpaść tylko wtedy, jak trafi na przesiewową kontrolę albo rutynową kontrolę z powodu jakieś zdarzenie drogowe albo, nie wiem, tak, no w zasadzie trudno jest złapać pijanego kierowcę. Jeżeli trudno jest złapać pijanego kierowcę, to jak będziecie chcieli złapać przestępcę z nożem, który może iść, nie wiem, w garniturze może być ubrany. Zabroniliście nosić noży, tak? Nie idzie facet w garniturze i ma ze sobą nóż. Kto go sprawdzi? Pomijając to, że bez podania artykuł 14 i 15 ustawy o policji nawet nie mogą cię wylegitymować na dobrą sprawę, tak? Jeżeli nie ma podstawy, podstawa prawna jest zawsze, bo to jest artykuł 15, ale artykuł 15 czyta się razem z artykułem 14, gdzie jest napisane, że musi być podstawa faktyczna. I tam jest wymieniony katalog tych podstaw, przynajmniej zbiorów podstaw faktycznych. Więc zakażmy noszenia noży. No na pewno tacy ludzie więcej się nie trafią. Dalej są jeszcze jakieś kolejne dwa przypadki. No i teraz na koniec. Nóż to broń. Eksperci i śledczy sugerują potrzebę wprowadzenia rozwiązania rodem z wysp, gdzie noszenie przy sobie noży jest surowo karane. Nóż to narzędzie. Zapraszam panów ekspertów i śledczych w październiku, tak, w październiku albo na początku listopada, na Stadion Narodowy, CEKE, Central European Knives Exhibition, czyli wystawa noży. I nie tylko, gdzie wystawiają się firmy handlujące nożami markowymi sprowadzonymi na przykład z zagranicy, gdzie wystawiają się nożorobowie, którzy robią noże, którzy robią siekierki, tomahawki, broń białą, wszelkiego rodzaju inne tego typu rzeczy, gdzie przychodzą ludzie, którzy lubią noże, po prostu. I nikt tam nie ginie. Ta impreza odbywa się od kilkunastu lat. Ludzie po prostu mają hobby, zbierają noże, albo zbierają siekierki, albo robią noże, albo po prostu, tak jak ja, lubią mieć pod ręką narzędzie, tak? Zwykłe narzędzie, które oczywiście ma ostrze, albo samo w sobie jest po prostu ostrzem, ale które się przydaje. O tym, co się działo na Wyspach po zakazie, po wprowadzeniu zakazu noszenia noży, to już mówiłem, tak? To nic nie daje, bo uczciwy człowiek nie będzie tego noża nosił, będzie klął, na czym świat stoi, a przestępca będzie miał to w dupie i albo będzie nosił nóż, albo przeczyta sobie przepisy i powie, nie można przy sobie nosić noża. Ale można nosić zaostrzony śrubokręt, szpikulec, szydło, nie beatę, tylko takie narzędzie. Można nosić nożyczki, można nosić dłuto albo wiele innych rzeczy, którym można zrobić krzywdę, tak?
Normalny człowiek nie będzie nosił ze sobą dłuta, no bo po co mu dłuto? Dłuto jest bardzo specyficzne, albo służy do dłutowania, do prac, nie wiem, kamieniarskich w drewnie czy w wielu innych rzeczach, albo można nim zrobić krzywdę. Przeciętnemu Kowalskiemu to jest po nic. Nóż ma o wiele więcej zastosowań, zwłaszcza w takiej formie. A takiej formy na Wyspach też nie można. Żeby było zabawniej, takiej formy nie można też w Niemczech, bo jest otwierany jedną ręką, jest blokowany. I to już jest bardzo zły nóż. Należałoby wprowadzić zakaz posiadania noża w miejscach publicznych. Byłaby to jedna z metod profilaktyki, żeby ograniczyć przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, uważa profesor Hołyst. Noża używa się w kuchni, chodzenie z nim po ulicy ma zawsze jakiś negatywny cel. Panie profesorze, szanowny, od 25 ponad lat noszę ze sobą nóż po ulicy. W takiej formie albo w jednej z tych dwóch pokazanych wcześniej. Czy byłby Pan uprzejmy wskazać mi, jaki to ja mam negatywny cel w noszeniu noża ze sobą po ulicy? Chętnie bym się dowiedział. Bo wczoraj albo przedwczoraj, tego noża użyłem w miejscu publicznym. Rozcinałem zgrzewkę w dyskoncie, bo musiałem wyjąć towar, który żona kazała mi kupić, tak? Gdybym nie miał tego noża, musiałem się szarpać. Wczoraj naprawiałem sobie okulary, między innymi nożem i kombinerkami, tak? I robiłem jeszcze wiele innych rzeczy, wykorzystując do tego nóż albo inne narzędzia zawarte w tym. Jaki negatywny cel ma chodzenie z nożem po ulicy? Bo mi się wydaje, że to jest właśnie obrażenie całkiem sporej grupy osób, które noszą przy sobie nóż. Są porządnymi, praworządnymi obywatelami i nie mają negatywnego celu w noszeniu noża po ulicy. Traktują go jak narzędzie, jak długopis, laptop, telefon. Dobrze by było też, gdyby pan profesor wskazał, w jaki sposób ta profilaktyka przełoży się na ograniczenie przestępstw. Bo jakbyśmy sobie popatrzyli na Wielką Brytanię, to obawiam się, że ta teoria mogłaby lec w gruzach. Jakbyśmy popatrzyli na Niemcy, to ta teoria też legnie w gruzach, dlatego że u nich noszenie noża jest bardzo mocno restrykcyjne. Znaczy są duże restrykcje związane z noszeniem noża. Nie tak jak w Wielkiej Brytanii, tam można, ale musi być uzasadniony cel, jakieś inne rzeczy i nie mogą być to noże automatyczne, to już w ogóle otwierane jedną ręką, blokowane, długości i tak dalej. A jak popatrzymy na ostatnie obrazki z krajów Europy Zachodniej, gdzie inżynierowie i lekarze biegają z maczetami po ulicy, to należałoby się zastanowić, dlaczego oni tego prawa nie przestrzegają i dlaczego ta teoria, że ograniczenie czegoś spowoduje że zakazanie posiadania noża spowoduje ograniczenie przestępstw z tym nożem, jest dość karkołomna. Dalej. Wypowiada się prokurator Piotr Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Chodzenie z nożem po ulicy nie służy celom obrony, a jego wyciągnięcie jest elementem prowokacyjnym. To powinno być zabronione, traktowane przynajmniej jako wykroczenie. Tak, tu się zgodzę. Ja chodzę z nożem po ulicy, tym albo tym, nie po to, żeby się tym bronić, tak? Dlatego, że żeby się bronić nożem, to trzeba umieć się tym nożem posługiwać. A przeświadczenie, że jak ktoś mnie zaatakuje, ja wyciągnę nóż, zrobię tak i stanę i to go wystraszy, może być o tyle złudne, że możesz trafić na kolesia, który wychował się w środowisku przestępczym i który tym nożem robi od 12 roku życia. I ty zrobisz tak, a on cię w tym momencie potnie, po prostu cię najnormalniej w świecie potnie, bo będzie od ciebie lepszy, tak? Walka nożem to jest naprawdę bardzo skomplikowana forma walki. Ja nie walczę nożem, ale rozmawiałem wielokrotnie z ludźmi, którzy trenują walkę nożem i mówią, że to jest naprawdę highest level, jeżeli chodzi o walkę, bo można się bardzo mocno zdziwić. Więc większość ludzi noszących nóż przy sobie nie nosi go po to, żeby się nim bronić. Poza tym facet wyjdzie do mnie z baseballem, tak na przykład, a ja wyciągnę to.
No, kto będzie miał większe szanse, tak? Ja mam taki zasięg, a on ma jeszcze 40 czy 50 centymetrów więcej, tak? Przecież jak mi grzepnie tą pałką, grzmotnie w łeb, to nie będzie co ze mnie zbierać, więc znowu, nie wiem skąd takie dziwne założenie, że ktoś nosi nóż po to w charakterze broni, do obrony. Śmiem twierdzić, że od tego noża bardziej skuteczny będzie gaz, tak? Strzał gazem i długa po prostu. Nie chodzi o to, żeby walczyć, tylko żeby zneutralizować zagrożenie, ale niekoniecznie przez neutralizację przeciwnika, tylko na przykład przez jego obezwładnienie i oddalenie się szybko, tak? Czyli szybkie buty trzeba mieć. I pan prokurator wskazuje, że w Wielkiej Brytanii obowiązuje zakaz posiadania przy sobie noża o ostrzu przekraczającym określoną długość, o ile pamiętam, powyżej 9 cm. O ile pamiętam, to w Wielkiej Brytanii na ulicy w ogóle nie można mieć żadnego noża, niezależnie od długości ostrza, tak? Co oczywiście inżynierowie i lekarze oczywiście tego przestrzegają, tak? I inni, którzy chodzą teraz tam i robią jakieś demonstracje w Wielkiej Brytanii, tak? Oczywiście wszyscy tego przestrzegają. I jak widać, jest to po prostu skuteczne. Jak zauważają śledczy, także tak zwane zabójstwa kuchenne, za pomocą których konflikty rozwiązują małżeństwa czy pary, wychodzą na ulicę, sprawcy nie próbują się ukryć. Jeżeli zabójstwa kuchenne, no to popełniane nie nożem noszonym przy sobie po ulicy, tylko po prostu kłótnia osób, nieważne w związku, nie w związku, tak, może na imprezie, cokolwiek, kłótnia osób w domu, chwycenie pierwszego lepszego narzędzia i atak. Nie będzie miał noża, to zbije butelkę, albo nawet nie zbije jej patelnią gościowalnie, tosterem, czymkolwiek innym, tak? Zabójstwa kuchenne. Co to ma wspólnego z noszeniem noża po ulicy? Nie wiem i nawet się nie domyślam. No trzeba by było użyć jakiegoś argumentu. No to użyliśmy. Zabójstwa kuchenne w domu. To tak jakby przy próbie ograniczenia prawa, znowu zaraz wyjdzie, że podpowiadam, ale to tak jakby przy próbie ograniczenia prawa do posiadania broni przez obywateli podać na przykład przypadki postrzelenia albo wypadki z bronią w wojsku i policji. No, to jest mniej więcej taki poziom absurdu. Dalej jest przypadek lekarza, który uderzył żonę butelką w głowę, po czym zadał jej całą serię ciosów nożem. Później jakiś gość zaatakował najpierw żonę w samochodzie, a dokończył na publicznym parkingu. Oczywiście też nożem i oczywiście na pewno takim, a nie kuchennym wziętym z domu, tak? W większości zabójstw dokonały osoby poczytalne. I dalej jest tam, że uczucie zemsty dominuje i tak dalej. Ludzie nie potrafią ze sobą rozmawiać, ani się rozstać. Generalnie artykuł po prostu z tezą, moim zdaniem, tak? Noże są złe, zakazać noży i jak ich zakażemy, to oczywiście wszystko będzie fantastyczne. Nie będzie fantastyczne, powtarzam to po raz kolejny. Przestępcy dalej będą łamać prawo, tak samo jak dalej ludzie z zakazami prowadzenia pojazdów jeżdżą tymi pojazdami, tak samo jak ludzie po pijaku wsiadają za kierownicę i robią jeszcze milion innych rzeczy zabronionych przez prawo, tak? Tylko że jeżeli na przykład dojdziemy teraz do wniosku, że jest dużo pijanych kierowców i tak jak w przypadku noży, tak? Ma przy sobie nóż, to na pewno kogoś zaatakuje albo ktoś zaatakował, zginął od noża, który ktoś miał przy sobie w miejscu publicznym. Zakażmy noży. Świetnie. Facet po pijaku samochodem zabił jedną osobę i 4 poranił. Zakazy sądowe prowadzenia pojazdów mechanicznych nie działają. Zakażmy alkoholu i samochodów. Proste rozwiązanie. Nie będzie alkoholu, ludzie nie będą się upijać, czego dowiodła prohibicja w Stanach Zjednoczonych. Nie będzie samochodów, to nie będzie wypadków komunikacyjnych i to akurat się sprawdzi w 100%. Zabronimy pojazdów mechanicznych i nie będzie wypadków z pojazdami mechanicznymi, tak? Prosta sprawa. To prowadzi donikąd. Obostrzenia w czarnym prochu, zakaz noszenia noży, no i co jeszcze wymyślicie, tak? Zaraz kuźwa, znowu podpowiadam, tak? Paralizatory o mocy nieobjętej ustawą, gaz obezwładniający, potem legalnie posiadacze broni i co? I rozbroimy społeczeństwo, już w ogóle zabronimy im robienia wszystkiego, proce jeszcze, kuźwa zabierzcie wędkarzom zanętowe, bo jak zamiast zanęty wstawi tam kulkę z łożyska i rypnie, to też może zabić, no.
Zaraz dojdziemy do feudalnej Japonii, gdzie na środku wsi, na łańcuchu, do pala był przymocowany jedyny nóż w wiosce i tam się chodziło kroić, tak? Dlaczego w arsenale tych japońskich sztuk walki jest taka kupa broni? Co to jest nunchaku? Nunchaku jest narzędziem rolniczym, jest cepem, tak? Nie pamiętam jak się... Sari? Sari chyba. Taki pręt, znaczy patyk z ostrzem, tak? To był cep, znaczy nie, sierp do ryżu. Są też takie, znacie na pewno z gier, nie pamiętam nazwy, zabicie nie pamiętam. Forma takiego cienkiego pręta zaostrzonego na końcu z takim bardzo wydatnym jelcem, tak? I najczęściej walczy się dwoma. Takimi można tym zadawać ciosy, parować, obezwładniać przez na przykład zablokowanie broni i jej wytrącenie. Nie cholery nie pamiętam jak to się nazywa. Wiecie co to było oryginalnie? Przyrząd kuźwa do sadzenia ryżu. Wbijałeś to w ziemię, jelec się opierał i wiedziałeś, że na taką głębokość masz włożyć tę sadzonkę, tak? I Japończycy wymyślili milion rzeczy z narzędzi, po prostu z narzędzi, bo nie mogli posiadać broni. Więc chłopi adaptowali do broni zwykłe narzędzia, dorabiając do tego oczywiście jeszcze sztukę walki, no bo to, że masz cep, no to masz cep, możesz nim tylko machać, ale jak będziesz miał nunchaku, jesteś tym Bruce'em Lee, tak, to masz w rękach bardzo skuteczną broń. I co, i do tego mamy wrócić? Nóż na środku wsi i potem wszyscy będą kombinować z jakąś bronią? Zabronimy hobby, zabronimy wszystkiego i co? I będziemy siedzieć w tych domach i gapić się w telewizor i oglądać te idiotyzmy, tak? Z jednej, drugiej czy piątej telewizji, gdzie poziom absurdu fundowanego nam z tych mediów to po prostu rozdziela pałę, no. Mam nadzieję, że na tym artykule się skończy i że nikt nawet nie pomyśli, bo już pamiętajcie, już były przynajmniej 2 próby w ciągu ostatnich 10 lat ograniczenia możliwości noszenia noża. To jest bez sensu. Zły człowiek chcący popełnić przestępstwo, po prostu je popełni. Dobry człowiek, praworządny, nosi to, traktując jako narzędzie. I byłoby dobrze, gdyby sobie wszyscy to zapamiętali. Tak, kończę, bo się już trochę podpaliłem. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że następny film będzie w końcu normalny, a nie o jakimś kolejnym artykule. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Lajki, suby, komenty. Zachęcam do lajkowania, subowania, komentowania. Tradycyjne podziękowania dla wspierających nas w serwisie Patronite i zachęta do wspierania w serwisie Patronite i do zobaczenia, mam nadzieję, już wkrótce w kolejnym normalnym filmie.